Kolejny dzień kolonii. Tuż po przebudzeniu czułam dotyk ciepłej kolonijnej pościeli z kory. Ale niestety dzisiaj była nasza zmiana na warcie w kuchni. Każdy turnus jest wybierany do obierania ziemniaków wczesnym rankiem. Mamy w kuchni taką wielką maszynę, która wygląda jak złom. I albo nie działa, albo źle obiera ziemniaki i trzeba wycinać oczka. Poszliśmy więc z naszą grupą do kuchni i każdy stworzył swoją rzeźbę. Ja zrobiłam 2. Jedna była w kształcie motylka, a druga w kształcie delfinka. I miałam nadzieję, że trafię na nią podczas obiadu. Po obieraniu o 7:30 była zbiórka. Stałam w drugim szeregu, bo jestem najwyższa z grupy. Pani Tereska powiedziała, że o 8:30 wychodzimy i idziemy w góry. Godzina na śniadanie. Chleb krojony z mielonką. Chleb krojony z pasztetem. Chleb krojony z żółtym serem. Szczypiorek. Herbata z cytryną w przeźroczystym kubku z uchem bardzo słodka. Zdejmuję z grzejnika buty za kostkę, jeszcze brudne po wczoraj. Moje stopy są wciąż mokre. Dżinsy, polar z Decathlonu i wychodzimy. Na dworze nie czuć temperatury, a niebo jest gładkie. Powietrze stoi w miejscu. Najpierw idziemy jezdnią, cały czas pod górę. Ustawieni w parach. Wchodzimy w gęstszy las. Bolą mnie łydki. Jezdnia zamienia się w czerwony piasek i czuję, jak brodzę w błocie. Przysysam się do niego i trudno wyciągnąć mi z niego stopy. Idzie się coraz trudniej. Mam już dość. Chcę być gdzie indziej. Jesteśmy na szczycie. Chłopcy zbierają kije i bawią się w Gandalfa. Wkrótce stają się leśnymi dziadami. Wszyscy mamy zielone czapki i wyglądamy jak drzewa. Nagle zaczyna wiać wiatr i kołyszemy się w jego rytm. Spocone kosmyki włosów dziewczyn przyklejają się do czoła, bo wymknęły się z wcześniej starannie ułożonych kucyków. Ze szczytu góry widać teren wyglądający jak pokryty łatami. Jesteśmy ponad chmurami. Przełykam ślinę. Mam zatkane uszy, a powietrze jest tak rzadkie, że trudno złapać oddech. Ale już go nie potrzebuję. Koleżanki i koledzy zamieniają się w łuny światła. Każdy ma inny kolor. Jestem niebieską łuną. Światła łączy w jedną wielką kulę blasku pani Tereska, jednym zgrabnym ruchem dłoni. Jej energia nas unosi. Wkrótce i ona zamienia się w jaskrawy promyk i rozbrzmiewa jej promienny głos. Pora na obiad. Na stołówce jest 5 okienek i każdy ma swoją tackę. W pierwszym okienku dostajemy zupę od pani z siatką ochraniającą włosy. Dzisiaj znowu pomidorowa. W drugim pani z siatką na włosach nakłada nam kotleta i surówkę, a w trzecim ziemniaki. Mam nadzieję, że przydzielone mi będzie moje poranne dzieło. Mimo że jest przekrojony na pół, poznaję, że to mój delfinek. Jestem przeszczęśliwa. Nie wiem, jakim cudem zawsze dostaję wrzeźbionego przez siebie ziemniaka. W czwartym okienku dostajemy nowe imię i numerek, po czym siadamy do stołów. Czeka na nas kompot w ciemnej, przezroczystej szklance z uchem. Dzisiaj siedzę na końcu, po lewej, obok Kasi i Renaty, które jeszcze wczoraj były Basią i Asią. Zjadam ziemniaki, odsuwam surówkę i powoli odsłaniają się litery napisane na talerzu. Kończę obiad i mogę wreszcie rozszyfrować motto dnia. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. Wkładam sobie ten talerz do serca, mimo że zabieranie naczyń ze stołówki to przypał. Po obiedzie podchodzimy do 5. okienka. Byłam dziś grzeczna, więc okienko się otwiera. Dostałam budyń. Nie zjem go teraz, może potem. Po obiedzie jest czas na 2-godzinną drzemkę. Ale ja nie śpię.
Spotykam kolegów i gramy w Macao. Jest remis, jak zawsze. Później idziemy na trawiasto, piaszczysty plac w lesie, gdzie gramy w kometkę. Jest remis, więc gramy dalej. Po każdym odbiciu mówimy komplement. Lubię Alicję, bo jest tolerancyjna. Maciek jest super, bo świetnie gra w gałę. Madzia ma bardzo ładne włosy. Kacper jest ekologiczny i jest zdolnym ogrodnikiem. Monika ma poczucie humoru. Staś jest schludny i sprawny fizycznie. Dorota ma styl gwiazdy, a Zocha ma magnetyczną osobowość. Cała ta dobra energia staje się namacalna i widzialna. Na naszych głowach pojawiają się turbany, utkane z ciepła i dobroci, które wkrótce otaczają całe nasze ciała i wypełniają wszystkie nasze potrzeby na zielono. Zabawa była wycieńczająca, ale jest cudownie. Czas na wieczorną toaletę. Kąpię się raz w tygodniu, bo kolejki naprawdę ciągną się w nieskończoność. Czekam na swoją kolej chyba przez 3 godziny. Mam mokre skarpetki i spodnie ubrudzone od trawy. Mam podkoszulkę i lekko spocony polar Keszła. Wchodzę w klapkach pod prysznic. Ciepła woda obmywa moje ciało. Nagle słyszę głos zza ucha. To kleszczowa piosenka. Lubię deszczyk, jestem kleszczyk. Za twym uchem czujesz dreszczyk? Jestem kleszczyk, to nie pieprzyk. Akceptuję swojego kleszcza. To nie czas na wychodzenie spod prysznica, bo straciłabym swoją kolejkę. Pani Tereska zawsze nam powtarzała, żeby z kleszczem udać się do higienistki. Do skrzydła szpitalnego. Stwierdziłam, że chcę mieć swojego kleszczyka, który będzie usypiał mnie do snu. Jeszcze nie mam tu dobrej przyjaciółki. Myję go nieperfumowanym mydłem, po czym suszę nas oboje i idę do swojego pokoju. Razem z Jasiem i Elwirką słuchamy spokojnego, medytacyjnego głosu kleszcza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
Mam nadzieję, że już śpisz. Dobranoc. Słodkich snów. N'aie pas peur, petit enfant. Viens, viens. N'aie pas peur, petit enfant.